Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj jesteśmy w grze o nazwie Roblox na serwerze Polish Car Driving. Jesteśmy tutaj, ponieważ w ostatniej aktualizacji zostały dodane 4 nowe pojazdy i 3 zostały odświeżone. I dzisiaj będziemy je testować. Niestety, jeśli chodzi o odświeżone samochody, to nie sprawdzimy w sumie żadnego. Z tego względu, że Porszawki niestety nie posiadam. W BMW G31 tak naprawdę też się nic nie zmieniło, poza jakąś rzeczą w interiorze. A Orin Vivas to już jest w sumie bus, czy ten dostawczak, taki van. I on już się nie zalicza do takiego normalnego samochodu. Także zostają nam 4 samochody. Niestety Iveco Daily odpada z tego względu, że to jest też dostawczak. W takim przypadku zostają nam 3 samochody. Mianowicie Audi A3, Volkswagen Golf 6 i BMW G30. Jako iż tych samochodów jest mniej, po prostu będziemy sobie sprawdzać dzisiaj więcej rzeczy, czyli zaliczymy do tego testu spalanie. Tak jak było w przypadku Lotusa i BMW, gdzie porównywaliśmy oba te samochody. O tak, sprawdzimy sobie również spalanie. Więcej szczegółów będzie później już przy samym teście. Zacznijmy od statystyk katalogowych, tak zwanych. Chodzi o te statystyki w dealershipie tutaj w garażu. A ten samochód ma VMAX 235 km na godzinę, koni ma równe 200, biegów ma równe 6, napęd WD waży 1,4 tony. 5 siedzeń, nie ma job bonusy, kupujemy je za 41 tysięcy. Ma ono ramki na tablicę rejestracyjną, jest to ten przywrócony, słynny samochód. Z tego co widzę są tu też jakieś przeciwmgielne światła, zaraz sprawdzimy czy działają. Z interioru wygląda całkiem dobrze. Gdzieniegdzie brakuje tutaj tekstur, ale myślę, że jest ok. Z tyłu też wygląda ok, tutaj w ogóle nie ma kratek nawiewów, także możemy sobie zespawnić ten samochód. I jedna taka rzecz, która jest wadą tego samochodu, to umiejscowienie za fotelem kierowcy. Jeśli kamera była tutaj ciut bliżej i wyżej, to czułbym się tutaj bardziej komfortowo, tak to nie wiem czy ta kierownica jest za wysoko, czy faktycznie ta kamera jest aż tak nisko, po prostu kierownica zasłania strasznie tutaj widok za fotela kierowcy, takie mam wrażenie. Jest to samochód, który ma silnik 2.0 turbo. Widzicie tutaj, o, mamy turbo w tym samochodzie. W tej grze działa to turbo trochę bardziej jak kompresor, bo no działa tak jakby od dołu zamiast od 3000 obrotów. Jeśli chodzi o światełka, to tak, jest on wyposażony w światła do jazdy dziennej, coś takiego. I tak, nie są to światła pozycyjne z tego względu, iż nie świecą się one z tyłu, mimo że kontrolka bardziej, no w sumie to jest wręcz ta kontrolka od świateł pozycyjnych, to są to światła dzienne, można ich bez problemu używać w dzień, gdy jest dobra widoczność. Światła mijania, no światła mijania jak światła mijania, ogólnie jak standardowo są trochę bardziej podświetlone niż te do jazdy dziennej i też dają odbicie na asfalcie, żeby nas lepiej było widać. Światła długie, wzmocnione drugim reflektorem standardowo i są tu również światła przeciwmgielne, czyli te dolne. Kierunkowskazy działają tutaj ok, jeśli nie ma świateł przeciwmgielnych tylnych, światła hamowania razem z tutaj z tą listewką na górze i jak widzicie te światła hamowania są w tym samym miejscu, gdzie jakby są te światła mijania, gdy się je zgasi, o, to widać. Te światła tutaj, mimo że jest żarówka, to one jakby nie działają w żaden sposób, no światła wstecznego też, proszę bardzo, tak wyglądają, tak kierunkowskazy. Jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa, jakie posiada ten samochód, to kontrola trakcji, czyli układ, który nam zapobiega boksowaniu kół przy ruszaniu. Akurat w tym samochodzie, jako iż jest to napęd na 4, to jest to raczej rzadziej spotykane. No i oczywiście ABS, czyli Anti-Lock Braking System, który zapobiega blokowaniu się kół podczas hamowania. No i jako iż jest to napęd quattro, możemy sobie upalać, kręcić jakieś slajdziki, błączki itp., ale to głównie na jakichś bezdrożach, bo no na asfalcie bardzo ciężko to zrobić, trochę brakuje mocy tej Audiczce. Mimo że jest to uturbione 2.0, to jest to trochę za mało. Klakson ma ten zwykły w sumie. Jeszcze tamto Audi, które zostało gdzieś tam dodane i usunięte w zeszłym roku, ono miało silnik diesla, to jest benzyniak. Jak chodzi o dźwięki tego ustrojstwa, to brzmi on tak. Na wysokich obrotach. I nie powiem, gdyby usunęli ten szum jakiś tam w tle, to ten samochód brzmiałby naprawdę dobrze, a tak to brzmi tak, to jest takie połączenie dźwięku Sprintera z jakimś innym samochodem. Usunąć ten szum, to brzmiałoby to ok. W internecie można wyczytać też, że ten samochód rozpędza się do setki w około 6,6 sekundy, także zaraz to sprawdzimy. Jako iż jest to napęd na 4 koła, no to możemy nim ruszać z odciny bez problemu. Sprzęgło raczej przeżyje, także siup. Okej, mamy setkę i no ten wynik naprawdę jest zbliżony do tego z rzeczywistości. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, to tak samo jak w katalogu i w rzeczywistości wynosi ona 235 km na godzinę. Startujemy sobie stąd, mamy 220, także widzicie na tej prostej można wyciągać.
takiej prędkości. Okej, 235, nie przyspieszał już więcej. Ja już będę hamował. No i okej, sprawdziliśmy to. Także większość danych naprawdę pokrywa się tutaj z rzeczywistością. Myślę, że możemy przejść do testu spalania. Odbywa się ono na odcinku 22 km. Składa się z dwóch części. Części, w której jedziemy ekonomicznie i części, w której jedziemy na skrzyni automatycznej, tej w Robloxowej, gdzie ona zmienia nam biegi przy w sumie czerwonej kresce na obrotomierzu, więc tak naprawdę tak jeździ większość graczy. Pierwszy test właśnie będzie ten ekonomiczny bardziej i on wymaga włączenia od was skrzyni przynajmniej półmanualnej, czyli tej ST. Ją uruchamiacie jednym naciśnięciem klawiszu M na klawiaturze. Jak widzicie, jesteśmy przy znaku, na którym widać, że do Sławna jest równo 22 km, a tu mamy naszą trójeczkę. Nasza prędkość maksymalna będzie tutaj wynosiła około, myślę, 110 km na godzinę, co i tak jest w sumie lekko nad maksymalnym ograniczeniem na drodze krajowej w Polsce, nie? No i dobrze, minęliśmy znak gwiazdowy do Sławna i spaliliśmy niecały litr paliwa, bo dokładnie 0,7 litra, taką spokojną podróżą, także na spokojnie. No i dobrze, drugi test odbywa się na skrzyni już automatycznej, czyli tak jak niestety jeździ większość graczy. No i minęliśmy znak gwiazdowy do Sławna, gdzie spaliśmy prawie 2 litry benzyny, bo dokładnie 1,8 litra. No jak widzicie, ekonomiczna jazda jest bardziej opłacalna, ale nasza taka prędkość największa to chyba tam jakieś 160 było, nawet nie patrzyłem. A następnym naszym samochodzikiem będzie Volkswagen Golf 6. Jego VMAX wynosi 220 km na godzinę, koni ma 170, biegów ma 6, napęd ma naprzód, waży 1,3 tony, a 5 siedzeń, kupujemy go za 50 000 złotych. Jest to silnik diesla. Tego co mi się wydaje, to jest to silnik 2.0 TDI. Jest to chyba najlepsza opcja silnikowa i jest to wersja w ogóle Golfa GTD. To jest tak naprawdę coś w ten desen jak wersja GTI w benzyniaku. Czyli no salga temu dali nie taki zły samochód. Jeśli chodzi o wnętrze, to powiem, że wygląda ono o wiele ładniej niż w Audi. W sensie kamera jest tutaj jak najbardziej ok. Kierownica nie zasłania tak bardzo ekranu. Mimo że nie działają, to i tak widać liczniki, co jest naprawdę na plus. Chyba wszystkie tekstury, jakie powinny być, to są. Tutaj jest tylko trochę tak pusto, a tak naprawdę wszystkie napisy, jakie powinny być, są. To jest naprawdę dobry samochód do jazdy na kierownicy, z tego względu, iż właśnie ma ten taki dobry, ładny środek. Teraz oczywiście światła. Tak wyglądają światła do jazdy dziennej. Świecą się te kwadraciki. Kwadraciki w ogóle wyglądają bardzo ładnie. Włączymy sobie teraz światła mijania. Razem z kwadracikami świeci się jeden reflektor. Oczywiście daje tutaj odbicia na asfalcie. I światła długie, które za bardzo nie zmieniają się, jeśli chodzi o wygląd. Dają więcej. Tyłu kierunkowskazy wyglądają tak. Światła wyglądają w ten sposób. Światła hamowania wyglądają tak o. Czyli mamy paseczek, tu wszystko ładnie śmiga. Jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa, to on ma to samo co Audi, czyli kontrolę trakcji oraz ABS. Jeśli chodzi o dźwięk klaksonu, to jest to trochę inny klakson. A jeśli chodzi ogólnie o dźwięki, to no są one ciche i to chyba ze względu, mam wrażenie, na Hogatego, który zawsze narzeka na to, że samochody są głośne. Słuchajcie sobie tego. No, bardzo cichy wręcz. No i dobra, przejdziemy sobie teraz do testu od 0 do 100. Zobaczymy, jak sobie poradzi nasz Golf. Żeby szybciej złapać trakcję, to wystartujemy tak od 4000 obrotów. 3, 2, 1, start. Mamy setkę. W rzeczywistości rozpędzał się on do setki w 8,1 sekundy, więc udało mi się tutaj wykręcić wynik w sumie lepszy o prawie pół sekundy. Teraz robimy sobie teścik VMAX-u. Tak jak tu i w Audi jest taki dźwięk wiatru przy szybkich prędkościach. Hej, prędkość maksymalna osiągnięta jest to 220 km na godzinę, czyli myślę nawet spoko prędkość jak na diesla, także wszystkie statystyki są tutaj jak najbardziej potwierdzone. Okej, i oczywiście przechodzimy do słynnego testu spalania. Tankujemy sobie Golfa do pełna. Pierwszy test oczywiście na trybie ekonomicznym. Jak widzicie, zapadła noc, my mamy równo 54 litry w baku.
No i dobrze, dojechaliśmy, także spalił on, widzowie, dokładnie 0,4 litra. Prędkość jakoś tam maksymalna wynosiła chyba 125 km na godzinę, a obroty maksymalne standardowo 3500. No i dobrze, jesteśmy z powrotem w Darłowie. Nasz teścik oczywiście jakby jeździli normalni gracze. I dobrze, przejechaliśmy, czyli tą agresywną jazdą spaliliśmy 1,1 litr. A teraz BMW G30. Ten nasz potworek serii 5 jedzie maksymalnie 250 km na godzinę, dlatego że w rzeczywistości jest prawdopodobnie zablokowany elektronicznie. Pod maską siedzi 4-cylindrowy silnik 2.0, który generuje 246 koni mechanicznych, a w rzeczywistości 245. A, no i oczywiście silnik jest benzynowy. Napęd AWD, czyli oczywiście X-Drive, waży 1,7 tony, ma 5 siedzeń, kosztuje 275 500 PLN-ów. Zaczynamy. No BMW jak BMW. Nie ma zbytnio się do czego tu przyczepić. Ma ramki, no tablicę rejestracyjną. Co do w ogóle tych oznaczeń na klapie, to tak, to jest 530i i jest to silnik 4-cylindrowy 2.0. Nie mam pojęcia kto, co miał w głowie w BMC, żeby przyklejać znaczki 330i na 2.0, ale dobra. Jeśli chodzi o same znaczki, to bardzo fajne jest to, na przykład jak mamy tego Orina Vivasa, tego nowego, mamy tutaj napisane jaki jest silnik. I to jest bardzo mile widziane wręcz na każdym samochodzie dla mnie, bo to jest ułatwienie, a tak to czasem uda mi się coś znaleźć, ale źle i potem mogę was gdzieś kłamać, więc, ale ogólnie jeśli chodzi o dane, to tak, 245 koni generuje w rzeczywistości ten silnik, tutaj jest napisane, że generuje 246, możliwe, że był jakiś misk, tylko ten jeden koń. Tak, nie ma to za bardzo różnicy dla mnie. A, jest tu 8-biegowa skrzynia, to też jest ważne. Nie możemy tutaj uruchomić skrzyni MT, czyli tej ze sprzęgłem, jest po prostu skrzynią automatyczną. Jeśli chodzi o tutaj światła do jazdy dziennej, światła mijania, długie, no tutaj się nic nie zmienia, aczkolwiek no oczywiście to odbicie na jezdni jest już inne. Tak wyglądają kierunkowskazy, z tyłu tak i światło wstecznego. Jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa, to posiada on kontrolę trakcji oraz ABS, tak samo jak tamte samochody. Oczywiście w rzeczywistości ten samochód miałby szereg innych systemów bezpieczeństwa, ale jako iż jest to Roblox, no to jesteśmy tutaj ograniczeni tylko i wyłącznie do TCS i ABS, a przydałby się system ESP, który jest stabilizacją toru jazdy i pomógłby nam wyprowadzić samochód z poślizgu podczas gdyby się nas zarzuciło przy większej prędkości. Mam wrażenie, że driftuje im się ciężej niż Audi A3. Jeśli chodzi o klakson, to brzmi on tak. Jest to już ten nowy klakson. Jeśli chodzi o dźwięki, to brzmi on naprawdę dobrze. Posłuchajcie sobie sami. To też jakby jakiegoś takiego dziwnego szumu tam w tle nie było, brzmiałby on lepiej moim zdaniem. Ja myślę, że to już jest odpowiednia pora, żeby sprawdzić jego czas rozpędu do 100 km. W rzeczywistości jest to około 6,4 sekundy. Zobaczymy jak w Polish Car Driving. 2, 1, start. Mamy setkę. Myślę, że taki zły czas nie, bo silnik 2.0 robi swoje. Szczególnie w połączeniu z napędem na 4 to generuje te 245 koni, także jest naprawdę dobry. I tutaj ten wynik faktycznie po zaokrągleniu by się zgadzał. No i w tym przypadku silnik 2.0 robi swoją robotę, bo nie udało mi się nawet osiągnąć tej prędkości 250 km na godzinę. Chociaż byłem bardzo blisko, bo 242, ale myślę, że byłoby to osiągalne 250 jak najbardziej. Potrzebny by był tylko dłuższy odcinek. Nie pozostało nam w sumie nic jak sprawdzenie spalania. Jesteśmy przy naszym znaku, mamy w baku 68 litrów benzyny, także startujemy. No i dobrze, przejechaliśmy już za znaczkiem Sławna. Jechaliśmy aktualnie ekonomicznie, spaliliśmy jakieś 70 litra. I dokładnie tyle samo spaliło Audi. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, to przy 3500 obrotach wynosiła ona jakoś tam około 130 km na godzinę. Śmigamy sobie od skrzyni automatycznej, startujemy.
chwilę, że przejechaliśmy już obok znaku Sławna, spaliliśmy jakieś 1,2 litry benzyny. W przeciwieństwie do innych samochodów, tutaj aż takiego oku nie ma między tą dynamiczną jazdą a spokojną. Tak naprawdę to jest różnica pół litra benzyny. W tym momencie macie na ekranie całe podsumowanie właśnie testu spalania. Najmniej z tych 3 samochodów spala Golf, także pozostawcie koniecznie poniżej ocenę tego filmu. Zapraszam jeszcze do obejrzenia innych moich treści i po ich obejrzeniu zadecydujcie, czy chcecie zostawić na tym kanale subskrypcję. Zapraszam jeszcze na Discorda i do zakupu wspierania, za które macie specjalne bonusy. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, do następnego. Na razie, cześć!